Najnowszy flagowiec od 70mi oferuje jednoczesne nagrywanie z 3 modułów kamer, aktywny tryb parkingowy i zwiększony poziom ochrony dzięki wsparciu dla internetowej chmury. Ale czy warto zamontować 70mi T800 w swoim samochodzie? Już śpieszę z odpowiedzią, ale najpierw intro. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory24.pl. Cześć! Dzisiaj w obroty biorę najnowszy flagowiec od 70mi, czyli model T800 4K3CH. Kamery samochodowe od tego producenta są niezwykle chętnie przez Was wybierane, zakładam więc, że tym samym właśnie trzymam w dłoni przyszły hit sprzedaży wśród wielokanałowych kamer samochodowych. Dlatego myślę, że warto dokładnie przyjrzeć się temu modelowi, zwłaszcza, że to pierwsza 3-kanałowa propozycja z portfolio 70mi właśnie. 3-kanałowa, czyli nagrywająca jednocześnie z 3 modułów kamer. Mamy tutaj jednoczesne monitorowanie tego, co z przodu pojazdu, tego, co w jego wnętrzu oraz po części po bokach, a także nagrywanie tyłu pojazdu, nawet w 4K za sprawą takiego dodatkowego modułu. Ok, ale jak dokładnie nagrywają te moduły? Zaczynając od przodu mamy przetwornik Sony Starvis 2 i MX678, czyli flagowy przetwornik od wiodącego producenta. Najlepszy sensor światłoczuły, jaki na chwilę obecną możesz znaleźć w dostępnych na rynkach rejestratorach jazdy. Nagrywa on pliki w rozdzielczości aż 4K ze stale aktywnym trybem HDR w tym przypadku. Jak widzicie, w warunkach jazdy dziennej przekłada się to na dobrze prezentujące się nagrania, cechujące się wysoką wartością w charakterze materiału dowodowego, mimo że w czasie jazdy testowych pogoda nie rozpieszczała. Było pochmurnie i dosyć tak mokro, deszczowo. Przenosząc się na obwodnicę, gdzie rośnie również prędkość, widać, że kamera ma już o wiele trudniej, ale próbując rozpoznawać uczestników ruchu z większej odległości, zmniejszając tym samym widoczny efekt rozmycia poruszających się pojazdów, w wielu przypadkach wciąż widzimy, że nagrania przejawiają jak najbardziej wysoki potencjał w charakterze materiału dowodowego. Również w czasie jazdy drogą podmiejską daje się zauważyć, że 70mi T800 nie zapewnia 100% skuteczności. Jest to efekt rejestrowania obrazu z długim czasem naświetlania, który powoduje charakterystyczne rozmycie. Tak to wygląda na obecnej, wczesnej wersji oprogramowania. Może to ulec zmianie w przyszłości. Naturalnie stosowną sugestię już zgłosiłem do producenta. Natomiast kiedy poruszają się już wolniej, widzimy, jak wielki potencjał tkwi w zastosowanych podzespołach. Mamy wysoką czytelność zarówno sylwetek pojazdów, jak i samych tablic rejestracyjnych. Przenieśmy się na parking podziemny. Tutaj daje się zauważyć wysoka czytelność i na tej części odcinka testowego trudno zgłaszać uwagi dotyczące sposobu rejestrowania obrazu przez 70mi T800. Tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. A jak będzie już po zmroku? W warunkach jazdy nocnej możemy liczyć na znakomite osiągi. Dzięki skutecznemu trybowi HDR czytelność tablic rejestracyjnych pozostaje na bardzo wysokim poziomie w warunkach jazdy miejskiej. Również i inne jasne elementy jak neony, szyldy czy elementy infrastruktury drogowej odznaczają się bardzo wysokim poziomem rzeczywistej skuteczności. Naturalnie skuteczność w nocy nie jest 100% i przykładowo w warunkach przejazdu obwodnicą z wyższą prędkością rzeczywiście spada. Na drodze podmiejskiej możemy liczyć powtórnie na bardzo wysoką rzeczywistą skuteczność. Ok, a jak sprawa wygląda z tyłu? Tutaj zacznę od krótkiego wyjaśnienia. W momencie przygotowywania tego materiału 70mi 4K T800 występuje w 2 wersjach oznaczonych jako Premium Set i jako HDR Set. Obie mają tryb HDR we wszystkich 3 modułach. W zestawie Premium Set znajduje się oprócz pojemniejszego nośnika pamięci również wyżej pozycjonowany moduł kamery tylnej z nagrywaniem 4K z HDR, model 70mi RC41, który nie tylko nagrywa w wyższej rozdzielczości, ale również z szerszym deklarowanym kątem widzenia. Kamera widzi po prostu więcej. W zestawie tańszym, oznaczonym jako HDR Set, znajduje się kamera tylna o oznaczeniu RC24 z niższą rozdzielczością nagrywanego obrazu, a konkretnie aż 4-krotnie niższą, bo jedynie Full HD, oraz węższym deklarowanym polem widzenia, czyli kamera, która widzi mniej.
Ja w tym materiale opierać się będę na zestawie 70 4K Premium Set, czyli na flagowym wariancie z nagrywaniem 4K, przód plus tył. Mając to wyjaśnione, sprawdźmy, jak nagrywa moduł tylny, który ma dokładnie ten sam przetwornik obrazu co kamera przednia, czyli Sony Starvis 2 IMX678 4K z stale aktywnym trybem HDR. Nagrania 4K z tyłu faktycznie prezentują się bardzo przyjemnie dla oka. Widać również bardzo rozległe, rzeczywiste pole widzenia. Kamera widzi szeroko, rejestruje duży wycinek tego, co ma miejsce na drodze. Jednak jeśli zwrócimy uwagę na szczegóły, widać, że mimo tego samego przetwornika kamera tylna nie nagrywa tak samo jak przednia. Niestety rzeczywista skuteczność jest niższa, chociaż w warunkach jazdy miejskiej, jak widać, jest ona wystarczająca, ale należy uwzględnić, że po montażu na szybie o takim wysokim stopniu przyciemnienia kamera będzie miała jeszcze trudniej. Tutaj widzicie materiał zarejestrowany na wycinku szyby z usuniętym fabrycznym przyciemnieniem, tak aby lepiej można było porównywać konkretne modele kamer tylnych. Niestety w czasie przejazdu drogami podmiejskimi skuteczność modułu tylnego jest rozczarowująca. Ponownie widać tutaj wysokie rozmycie poruszających się obiektów i ponownie zgłosiłem to już do producenta wraz z przedstawieniem sugestii, jak w łatwy sposób można zwiększyć skuteczność modułu tylnego, tak samo jak i przedniego. Jeśli chodzi o jazdę już w nocy po zmroku, widać, że moduł kamery tylnej nie dorównuje skutecznością kamerze przedniej, ale uczciwie trzeba przyznać, że tak jest w przypadku wszystkich aktualnie dostępnych modułów kamer tylnych dostępnych na rynku. Przyszedł czas na moduł kamery wewnętrznej, która zintegrowana jest z jednostką centralną. Mamy tutaj nagrywanie w rozdzielczości Full HD, szeroki deklarowany kąt widzenia o polu 147 stopni oraz przetwornik Galaxy Core GC 2093, który w warunkach jazdy nocnej wspierany jest przez aktywowane automatycznie diody doświetlające, emitujące światło podczerwone. W warunkach miejskich możemy liczyć na naprawdę wysoką skuteczność. Moduł kamery wewnętrznej, mimo tego, że jego specyfikacja nie powoduje opadu szczęki, a same nagrania wypadają na pierwszy rzut oka blado, brzydziej przy materiałach 4K, to właśnie kamera wewnętrzna zaskakuje bardzo na plus. Oferuje wysoką rzeczywistą skuteczność tego, co jest widoczne na tych wycinkach kadru poprzez szyby boczne. Analizując część przejazdu z obwodnicy, widać, że kamera wewnętrzna ma mocno pod górkę, ponieważ z uwagi na większą różnicę prędkości pojazdy jedynie przez bardzo krótki czas znajdują się w obrębie widzenia szyb bocznych, czyli jadąc z dozwoloną nawet prędkością, mijany pojazd osobowy jest widoczny przez szyby kierowcy przez około 6 klatek nagrania, czyli 1/5 sekundy. Jest to charakterystyczne dla tego typu kamer wewnętrznych, które rejestrują boki jedynie przez dostępny wycinek kadru i to właśnie w kamerach wewnętrznych przydałby się wyższy klatkarz nagrywania. Podobnie na drodze podmiejskiej, tam gdzie prędkość jest wyższa, czytelność tego, co po boku, mocno spada. Natomiast przy niższej prędkości, tak jak widzicie tutaj, jest już naprawdę na wysokim poziomie. Poruszając się po parkingu podziemnym, kamera nie aktywuje jeszcze diod doświetlających, więc mamy wciąż kolorowe nagrania, na których widać przebieg tych zdarzeń, które są widoczne poprzez szyby boczne, chociaż może niekoniecznie wszystkie najdrobniejsze szczegóły są tam czytelne, ale taki ogólny przegląd zdarzeń jest jak najbardziej oddany. W nocy widać już czarno-białe nagrania wynikające z włączonych diod doświetlających. Skuteczność identyfikacji tego, co widoczne poprzez okna, jeszcze bardziej spada. Ale skupiam się tutaj na skuteczności tego modułu w kontekście monitorowania stricte boków. Należy zwrócić jednak uwagę, że to, co w kabinie, jest doskonale widoczne, niezależnie od warunków testowych. Czyli kamera wewnętrzna wywiązuje się ze swojego takiego podstawowego zadania bardzo dobrze, stanowiąc doskonałe uzupełnienie nagrywania tych dwóch pozostałych modułów kamer. Kamera wewnętrzna też znakomicie zwiększa zakres ochrony już po zaparkowaniu pojazdu.
Jak już wcześniej wspomniałem, zestaw z jednoczesnym monitorowaniem przodu, tyłu i wnętrza oraz boków pojazdu sprawdza się nie tylko w czasie jazdy, ale również, a może nawet przede wszystkim, przy ochronie zaparkowanego pojazdu. W nadzorowaniu parkowania niesamowicie dobrze sprawdza się również internetowa chmura, która pozwala na lokalizowanie pojazdu, uzyskiwanie podglądu zdalnego, tego co w aucie i wokół auta, czy też powiadomienia o zdarzeniach, które mają miejsce pod naszą nieobecność. 70 T800 4K 3CH łączy oba te aspekty, czyli nagrywanie z wielu kanałów i wsparcie dla internetowej chmury. Nie jest to pierwsza kamera 70 z usługą chmurową, a na tym kanale znajdziesz już prezentację 4 poprzednich modeli, które posiadają wsparcie dla chmury 70. Nie będę więc w tym miejscu szerzej omawiał usług chmurowych jako takich, natomiast 70 T800 jest pierwszą 3-kanałową kamerą ze wsparciem dla usług chmurowych od 70, więc postanowiłem skupić się jakby na tym, pokazać ten rozszerzony zakres monitorowania w połączeniu z internetową chmurą właśnie. Jeszcze tylko celem wyjaśnienia, aby w kamerze 70 T800 mógł działać tryb parkingowy z internetową chmurą, potrzebujemy adaptera stałego zasilania z modemem LTE 70 UP04. Jeśli z jakiegoś względu chcemy nadzór parkingowy, ale nie chcemy chmury, możemy zastosować jeszcze adapter 70 UP03 lub też adapter 70 OBD01 do złącza diagnostycznego OBD lub powerbank 70 P01 lub P02, które natywnie wspierają tryb parkingowy w kamerach 70, chociaż rekomendowanym, najbardziej funkcjonalnym i użytecznym połączeniem będzie użycie adaptera 70 UP04 wraz z internetową chmurą z powerbankiem samochodowym 70 P02. Wracając do samego monitorowania parkingowego, kamera oferuje 3 uzupełniające się funkcjonalne warianty monitorowania właśnie parkingowego. Nagrywanie poklatkowe, timelapse, inteligentną detekcję ruchu z kamery przedniej oraz detekcję wstrząsów. Co ważne, wszystkie tryby mogą pracować łącznie, uzupełniając się funkcjonalnością, a możemy je też selektywnie aktywować, deaktywować. Również wszystkie 3 moduły kamer mogą nagrywać w trybie parkingowym, ale możemy ustawić tylko przód i tylko tył, tylko przód i wnętrze lub też przód sam w sobie, czyli wszystkie możliwe kombinacje są tutaj do wyboru, gdybyśmy chcieli zmienić to, z ilu kanałów będzie aktywnie rejestrować 70 T800. Podstawą monitorowania parkingowego w 70 są nagrania poklatkowe, czyli timelapse, takie filmy w przyspieszonym tempie, które są w 70 absolutną podstawą, ponieważ jest to jedyna forma nagrywania stałego. Stałego, czyli rejestrowanie wszystkiego, co ma miejsce wokół zaparkowanego pojazdu. Takie pliki rejestrowane są w 15 klatkach na sekundę i są też 15-krotnie przyspieszone względem upływu czasu rzeczywistego, czyli taki wysoki stopień przyspieszenia. Wykrywanie kolizji parkingowych. Zobaczcie, jak znakomicie działa to w połączeniu z internetową chmurą 70. Najpierw otrzymujemy powiadomienie o samym zdarzeniu, następnie powiadomienie o załadowaniu nagrania do chmury. Klikamy, przenosimy się do aplikacji i już możemy zobaczyć, co miało miejsce. Proste, a jakie skuteczne. Następnie nagrania możemy pobrać z chmury do pamięci telefonu i działa to, jak widzicie, dla wszystkich modułów. Naturalnie nagrania pobrane z chmury będą miały ograniczoną jakość celem usprawnienia transferów i zmniejszenia obciążenia sieci, ale pliki w pełnym rozmiarze, ale dalej w 15 klatkach na sekundę znajdziecie na karcie pamięci bezpośrednio w kamerze. Działa to super, a jedyne zastrzeżenie mam do tego, że pomiędzy końcem nagrywania timelapse a początkiem nagrywania klasycznego po wstrząsie mamy dziurę o długości około 5 sekund upływu czasu rzeczywistego. Uprzedzając pytania, nie zalecam jednak wyłączenia nagrywania ciągłego timelapse, ponieważ wtedy i tak byłaby zwłoka opóźnienia około 4 sekund od wstrząsu aż do początku nagrywanego pliku, więc taka forma timelapse plus detekcja wstrząsu jest jednak rekomendowana. Inteligentna detekcja ruchu. Dzięki obecności algorytmów sztucznej inteligencji kamera jest w stanie analizować sytuację w kadrze. Jeśli kamera wykryje postać pozostającą w polu widzenia kamery w pobliżu pojazdu, rozpocznie nagrywanie. Detekcja ruchu realizowana jest tylko z modułu kamery przedniej.
Ponownie w połączeniu z chmurą możemy otrzymać stosowne powiadomienie o detekcji ruchu. Na minus to, że do chmury wrzucane jest nagranie tylko z modułu kamery przedniej. Dodatkowo w scenariuszu, kiedy najpierw nastąpi kolizja parkingowa, a zaraz następnie detekcja ruchu, wykryta zostaje postać, kamera będzie procedowała jak przy detekcji ruchu, a wolałbym, aby nadrzędny był pierwszy wstrząs, który skutkuje plikami ze wszystkich modułów kamer, które są wrzucone do chmury, a nie detekcja ruchu, która powoduje zabezpieczenie w chmurze nagrań tylko z przodu. Na plus, że pliki z pozostałych kamer zapisane będą na karcie pamięci. Mając na uwadze powyższe, można rozważyć wyłączenie detekcji ruchu, tak jak wspominałem w odpowiedzi na pytanie jednego z naszych wiernych widzów, którego w tym miejscu serdecznie pozdrawiam. To, co jeszcze zwraca uwagę w kontekście monitorowania parkingowego, to jasność nagrań nocnych w trybie timelapse. Jak widać, jest naprawdę jasno, chociaż pewnym minusem jest rozmycie ruchu, znowu wynikające z długiego czasu naświetlania. Przykładowo tutaj sam siebie nie rozpoznaję, a szedłem naprawdę powoli, aczkolwiek ogólna jasność naprawdę elegancko. I jeszcze sekundka dotycząca modułu wewnętrznego w monitorowaniu parkingowym. W nocy, jak widać, wnętrze pojazdu jest dobrze doświetlone. Szerokie pole widzenia pozwala na lepszy kontekst sytuacyjny. Widać również po części to, co po bokach pojazdu, tak samo jak w czasie jazdy, ale również na postoju. Czyli oprócz pojazdów dochodzą na myśli jeszcze piesi, którzy potencjalnie mogą okazać się jakimiś szkodnikami, wyłamywaczami, etc. Dociekliwi pewnie teraz sobie pomyśleli, ok, 3 kanały chmura, czyli będzie wysoki pobór energii elektrycznej i krótki okres ochrony parkingowej. W praktyce z aktywnymi wszystkimi funkcjami ochrony trochę ponad 5 W, czyli bez tragedii. Na w pełni naładowanym powerbanku 70 około 18 godzin ochrony, czyli w codziennej eksploatacji absolutnie wystarczająco. To, czego potencjalnie może brakować, to taki dedykowany tryb niskiego poboru mocy, na który kamera byłaby w stanie się przełączyć, aby zapewnić ochronę w ograniczonym zakresie na czas jakiegoś dłuższego postoju poza garażem. Tutaj przy samej detekcji wstrząsów dalej mamy relatywnie zbliżony pobór, więc detekcja wstrząsów plus timelapse to byłoby jednak to, co jest zalecane w T800. Ale jeśli już mówimy o czasie działania w trybie parkingowym, 70 pozwala poprzez internetową chmurę na kontrolę stanu akumulatora. Dzięki temu możesz nie tylko lepiej oszacować potencjał do nadzoru parkingowego, ale wręcz zdalnie diagnozować kondycję akumulatora i wykrywać ewentualne problemy z instalacją elektryczną, jeśli kamerę masz wpiętą nie do dedykowanego powerbanku 70, a z jego pominięciem bezpośrednio do instalacji elektrycznej auta, kiedy to kamera czerpie z akumulatora 12V. Brawa za to rozwiązanie, super pomyślane, jak najbardziej na plus. W tym miejscu mamy już omówione podstawy, to jak kamera nagrywa w czasie jazdy i postoju, taki core. Natomiast w przypadku 70 T800, jak przystało na nowoczesny wideorejestrator, mamy jeszcze cały szereg bajerów, czyli funkcji nie absolutnie podstawowych, ale znacząco zwiększających funkcjonalność sprzętu. Warto teraz w skrócie opowiedzieć, co jeszcze potrafi ten wideorejestrator. 70 T800 możemy obsługiwać za pomocą komend głosowych. Co najważniejsze, jest również wsparcie dla kultowej komendy Record Video. Dla mnie bomba. Take photo. Record audio. Turn off audio. Enable hotspot. Disable hotspot. Record video. Jeśli tylko chcesz, z poziomu funkcjonalnej aplikacji mobilnej 70 możesz utworzyć efektownie wyglądające nagrania z efektami specjalnymi RS, które pokazują, jak wiele elementów potrafi interpretować kamera dzięki wsparciu ze strony algorytmów sztucznej inteligencji. Minus jedynie taki, że o ile pliki z kamery do telefonu pobierają się naprawdę bardzo sprawnie dzięki Wi-Fi 6, to już generowanie plików z efektami RS to trwa i trwa. Znaczy jeden plik ok, ale stworzenie całej trasy w takiej efektownej formie jest po prostu czasochłonne. Chociaż wygląda fajnie i widzę, że podoba się to również prowadzącym z kanału piraci-drogowi.pl, których serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, a sam kanał zdecydowanie polecam. Ja się Jak tam jak w gier statku komputerowych. kosmicznym bym czuł. Tam ma GeForce'y mu mierzy, liczy wszystko, jakieś kąty.
Seventy-My T800 oferuje również funkcję ADAS, czyli systemy wsparcia kierowcy, z których najciekawiej prezentuje się możliwość ostrzegania o pieszych czy też rowerzystach. Uważaj na pieszych. Pozostałe systemy ADAS myślę, że na dłuższą metę są do wyłączenia. Generalnie jeśli nie chcemy, funkcje ADAS domyślnie są nieaktywne. Należy je włączyć, przeprowadzając uprzednio kalibrację. Tutaj taki pewien minus, ponieważ w moim przypadku, aby pomyślnie ukończyć kalibrację, musiałem skierować kamerę nienaturalnie ku górze. Ponieważ przy takim optymalnym pochyleniu, kiedy kamera nagrywała przebieg wydarzeń drogowych w formie takiej centralnej, w centrum kadru była jezdnia, kalibracja nie chciała się wykonać przez kilkadziesiąt kilometrów. Naturalnie zostało to również też zgłoszone do producenta, więc jeśli oglądasz ten materiał po dłuższym czasie, już od premiery, kolejne aktualizacje mogły już to poprawić, tak jak i inne wcześniej wskazywane aspekty. Wracając do kolejnych bajerów, na pokładzie mamy funkcję dziennika teraz, który automatycznie zbiera i prezentuje w aplikacji szczegółowe dane z Twoich przejazdów, które możesz obejrzeć na mapie oraz analizować kluczowe statystyki, takie jak prędkość i pokonany dystans. Super funkcja, jedyny minus to fakt, że na chwilę obecną przynajmniej, aby zaktualizować dziennik teraz należy połączyć się z aplikacją, z kamerą poprzez Wi-Fi, czyli w pojeździe. Nie da się tego zrobić zdalnie poprzez internetową chmurę, a oprócz tego dziennik tras jak najbardziej na plus. Dotarliśmy do końca, pora więc odpowiedzieć, czy warto zamontować Seventy-My T800 w swoim samochodzie. Patrząc przez pryzmat cen i konkurencji, myślę, że jak najbardziej. Wbrew pozorom na chwilę obecną, czyli w październiku 2025 roku, nie ma wielu alternatyw w segmencie kamer 3-kanałowych, 4K i HDR i chmurą, więc jeśli chcesz lub wręcz potrzebujesz 3 kanałów 4K HDR i chmurą, to jak najbardziej warto wybrać T800. Kamera idealna? No nie. Sam przecież wymieniałem wcześniej szereg rzeczy, które warto w T800 poprawić, jak skrócenie czasu naświetlania w kamerze przedniej i tylnej, czy wrzucanie do chmury plików z 3 kanałów po detekcji ruchu, tak jak jest po detekcji wstrząsu. To wszystko jest możliwe do ogarnięcia poprzez aktualizację oprogramowania, o ile producent zdecyduje się na dalsze udoskonalanie tego wideorejestratora. To, czego nie da się zmienić aktualizacjami, to sama forma kamery przedniej, gdzie moduł wewnętrzny jest zintegrowany z głównym. Osobiście preferuję osobne moduły, tak aby całość mogła być widoczna z perspektywy kierowcy w sposób taki mniej natarczywy. Po prostu moduł główny wtedy ukrywamy. Jednak inna, dostępna na chwilę obecną kamera 3-kanałowa ze Starvis 2 i chmurą również ma dokładnie taką samą budowę, więc nie będę tutaj nadmiernie czepiał się. T800 ma taką formę i już. Reasumując, naprawdę bogata i kompletna oferta, a uwzględniając kompatybilne karty pamięci w zestawie już z kamerą, w październiku 2025 roku Seventy-My T800 to najtańsza 3-kanałowa chmurowa kamera samochodowa w naszej ofercie. A Tobie jak podoba się ten model? A może używasz jakiegoś niższego modelu Seventy-My z chmurą i planujesz zamianę na T800 właśnie, która widzi więcej ze względu na większą ilość kanałów? Daj znać w komentarzu. Ja ze swojej strony standardowo dziękuję za uwagę i poświęcony czas i widzimy się przy okazji kolejnego materiału. Cześć! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.